Ale pierwsze kroki po kontroli na toalety są za mną. Są bezpłatne, bo wiadomo, że wrażenia po locie to toaleta musi być. Po wejściu na jakiekolwiek lotnisko, pierwsze kroki nasze powinniśmy kierować do nadania bagażu. Tutaj odszukujemy bramek dotyczących opisu naszego przewoźnika, czyli w moim przypadku jest to Ryanair, ale ja miałem ze sobą tylko bagaż podręczny, czyli plecaczek nieduży. Wbijamy sobie do góry. Następnie do kontroli bezpieczeństwa na lotnisku bydgoskim, bo akurat z takiego lotniska startujemy. Nie można się zgubić, nie jest ono zbyt duże, zawsze tylko w jednym kierunku mamy możliwość poruszania się. Na kontroli bezpieczeństwa przechodzimy przez bramkę magnetyczną, dlatego tutaj ściągamy wszystkie elementy metalowe. Następnie odszukujemy na tablicy odlotów naszej bramki, czyli gate. Jest to słowo, które musicie zapamiętać, bo ono Wam się przyda. W naszym przypadku był to gate 3, to kierujemy się do odprawy paszportowej, przechodząc przez różnego rodzaju sklepy bezcłowe, nie zawsze w dobrych cenach. Następnie odszukujemy naszego gate'a, czyli trójeczka. Możemy też skorzystać z bezpłatnej toalety, przymierzyć nasz bagaż, czy zmieści się pod siedzenie, bo tylko taki bagaż jest w cenie biletu. Jeśli coś większego przewozimy, musimy to dodatkowo opłacić. No i po chwili wylądował nasz samolocik. I tutaj zdziwienie, bo nie był on w barwach Ryanaira, no ale cóż, może został jakiś awaryjnie podstawiony, także ustawiamy się w odpowiedniej kolejce. Zwróćcie uwagę na priority i non-priority. Jesteśmy pod skrzydłem. I wbijamy na pokład do London Stansted. Na Waszym bilecie odnajdziecie miejsce, do którego macie udać się wejścia, czyli do tylnego albo do przedniego wejścia. Tam też musicie oczekiwać w kolejce, aby wejść na pokład samolotu. Wiało dosyć mocno, także wchodzimy już na pokład i szukujemy swojego miejsca. Jest ono numerowane według bileciku. Szybka nauka podstaw bezpieczeństwa, o czym nas informują też stewardesy. No i po chwili ruszamy w przestworza. Chwila i nasz samolot odrywa się od ziemi. Tutaj w tym momencie najbardziej jest to odczuwalne. Wciskanie takie w fotel jak w dobrym samochodzie wyścigowym, a później już jest bardzo płynnie i przyjemnie. Jedynie przelatywanie przez chmury mogą być odczuwalne, w zależności oczywiście, czy te chmurki są większe, czy mniejsze. One najzwyczajniej po prostu trzaskają o nasze skrzydła samolotu, więc wtedy może to być odczuwalne w formie delikatnych turbulencji, ale oczywiście nie jest to nic wielkiego nie do zniesienia. Także cieszymy się widokami i oddalającą się Bydgoszczą w dole, podziwiając przestworza i piękne chmurki już ponad nami. Także chwila i nasz samolot wzbija się na wysokość niemal 12 km, co można sprawdzić sobie na iPhone'ie, który posiada wbudowaną aplikację z pomiarem wysokości i tak to się prezentuje z góry, czyli jesteśmy już wysoko, wysoko ponad chmurami i możemy podziwiać w zależności od pogody widoki, skorzystać z samolotowego baru lub najzwyczajniej chwilkę się zdrzemnąć, ponieważ podróż taka trwa ponad 2 godziny. Zaraz czeka nas lądowanie. Jesteśmy już na ziemi angielskiej. Jeśli mamy szczęście, siedząc obok okna i obserwując nasze skrzydło, będziemy widzieli, jak wysuwają się tutaj elementy hamujące. No i najmniej przyjemna część lotu, czyli uderzenie o ziemię. W zależności od pilota jest ona bardziej łagodna albo nieco mniej. U nas było tak pośrednio, nie było aż za mocno, ale było odczuwalne. Wyhamowujemy. No i było bubu, jesteśmy już na ziemi angielskiej. Samolot podrzuca nas na terminal. Wylądowaliśmy na ziemi angielskiej tym oto sprzętem. No i kierujemy się do odprawy paszportowej, następnie na autokar do Londynu.
Tam już Ryanair następny. Nie to co bydgoskie lotnisko. Tutaj samolociki co minutę. Po wejściu na terminal lotniska Stansted, jest to ogromne lotnisko, kierujemy się według strzałek Arrivals, czyli przyloty, tam głównie za tłumem, ale uważamy, bo tutaj ze wszystkich stron ten tłum dochodzi z innych lotów, bo w jednym czasie jest obsługiwanych kilkanaście nawet przylotów, więc musicie tutaj uważać, aby albo trzymać się osoby, za którą wiemy, że podążając dojdziemy do celu, albo czytać informacje, które są na wyświetlanych billboardach, strzałeczkach, informacjach, w którym kierunku mamy się kierować. Po chwili się trochę zatłoczyło, ponieważ przechodziliśmy przez ruchome schody, gdzie tam pojedynczo osoby musiały się ustawiać, więc to skutecznie spowolniło ruch, ale pomimo tego, że osób na lotnisku jest mnóstwo, to organizacja i sposób poruszania się na tym lotnisku jest na tyle zorganizowany, że wszyscy w miarę płynnie przechodzą i załatwiają swoje sprawy. W naszym przypadku czekała nas tylko odprawa paszportowa i praktycznie byliśmy wolni, ponieważ po przylocie do danego państwa zawsze sprawdzone są paszporty, jeśli w tym przypadku chodzi oczywiście o Anglię, czyli strefę poza Unią, bo jeśli podróżujemy w Unii Europejskiej, no to wiadomo, tych paszportów nie są wymagane, nie musimy okazywać. No i następnie znowuż po chwili kierujemy się na schódki ruchome, tak aby do miejsca docelowego naszego, czyli odprawy paszportowej dotrzeć. Wszystkie informacje, które są dookoła powieszone na lotnisku, informują nas, co robić, są niestety w języku angielskim, także tutaj warto tych podstawowych słów się nauczyć. W opisie pod filmem macie do dyspozycji najważniejsze i najbardziej potrzebne Wam słówka, które są na lotnisku, tak abyście mogli do swojego docelowego miejsca dotrzeć. I ponownie kierujemy się za tłumem, no i po chwili, jak widać, już mamy koniec naszej podróży docelowej na pieszo, bo do odprawy paszportowej będzie shuttle, czyli pociąg. Także czekamy na pociąg, który przyjedzie i jest on za darmo. Welcome to London Stansted Airport. Akurat po przylocie kilku samolotów jest on zatłoczony. Let's go. Pociąg dowozi nas do miejsca kontroli paszportowej. Jak widać, na lotnisku jest sporo osób z obsługi, więc jeśli byśmy się zagubili, nie wiedzielibyśmy gdzie iść, to możemy spytać obsługi, posługując się oczywiście tu Google tłumaczem i telefonem, tak aby powiedzieć, co chcemy, gdzie chcemy dotrzeć, gdzie chcemy się udać, więc jeśli nawet nie znacie języka, nie będzie z tym problemu. Jeszcze zdążysz wyjąć, tam postoisz sobie pół godziny. Gdzie to pani nasza zaginęła? Nie paszport. Kontrola paszportowa na lotnisku Stansted jest całkowicie zautomatyzowana i polega na przyłożeniu naszego paszportu do czytnika. Następnie nasza twarz zostaje zeskanowana i jeśli wszystko się zgadza, zostaniemy przepuszczeni przez bramki. Jeśli nie, to będziemy sprawdzeni przez celnika osobiście. Tam na wprost kontrola paszportowa, tutaj odbieramy swoje bagaże, ale pierwsze kroki po kontroli na toalety są za mną. Są bezpłatne, bo wiadomo, że wrażenia po locie to toaleta musi być. Teraz kierujemy się do wyjścia, exit i
i czekamy na nasz autobus do Londynu. Jeśli byście nie zakupili sobie biletów, National Express w automacie zakupimy. Nothing to declare. Idziemy tam. Nie mamy nic do deklarowania, więc idziemy na Think for Declare. Że ruch jest prawostronny. Czyli schodami na prawo się idzie. Nie, na lewo. Odwrotnymi schodami niż u nas. U nas się idzie którymi? Prawymi, tu tutaj lewymi. Sklepiki. Już nie chyba bezcłowe, ale są. Tutaj powinien być Burger King i taksi. Jest taksi, czyli tam. To już kojarzę, nie widziałam tak żywo. Są z karteczkami. Giovanni. Jesteś Giovanni? Nie, czekamy. Zaraz obok tego taksi mamy exit. Tam idziemy i szukamy naszego peronu z autokarem. Jeśli na pociąg, no to musicie przejść na perony w tamtą stronę. Idziemy na National Express. Także dół i do swojej brameczki busa. Mam nadzieję, że trafimy. Czyli tam w dół były perony, a my po wyjściu z tego tunelu schódków idziemy na prawo. Tam, gdzie jest Coach Station. Coach Station. Jak widzicie, według strzałeczek teraz szukamy naszej bramki A7. Tu powinna gdzieś się znajdować. I na naszego basa. Po jakichś 15 minutach oczekiwania przyjechał nasz autobus. Zaraz wsiadamy. Opuszczamy Stansted. Jedziemy sobie National Expressem. Około 2 godzin do Londynu. Tak to ma wyglądać. Pogoda typowo londyńska, czyli ponuro. No dobrze, że nie pada, ale za wesoło to nie jest. Także papa, lotnisko. Będziemy tutaj jutro ponownie. A na razie do Londynu około godziny 12 jest, czyli około 14 powinniśmy być na Victoria Station. Do tej miejscowości się kierujemy, bo stamtąd mamy niedaleko zabukowany hotel. Przy niedzieli ruch nie jest tak tragiczny. Na lotnisku było sporo osób, ale nie było też jakiejś wielkiej tragedii. Na kontroli paszportowej około 20 minut, jeszcze paszporty nam nie zadziałały, musieliśmy weryfikację przejść osobistą, czyli tam pan sobie zerknął na nasze zdjęcia, sprawdził, porównał i nas przepuścił jako turystów. Także tak to wyglądało. No i teraz jedziemy. Autokar, nawet nie połowa miejsc jest zapełnionych, więc spoko. Zza szyby autobusu podziwiamy przedmieścia londyńskie i po
około 2 godzinach podróży jesteśmy w Londynie. Stamtąd udajemy się do naszego hotelu. Jak to wyglądało dalej? Zapraszam Was na moje odcinki. Wkrótce pojawi się ciąg dalszy podróży i przygody w Londynie w 24 godziny. Jak załatwić, zabukować hotel, jak zakupić bilety na autobus, jakie najlepiej zwiedzić atrakcje, tak aby jak najwięcej z tego naszego wypadu skorzystać za oczywiście nieduże pieniądze i też w dobrym czasie, bo tutaj mieliśmy przede wszystkim ograniczenie czasowe. Także śledźcie moje odcinki. W zakładce wideo znajdziecie inne moje produkcje. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!